Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Dzisiaj temat, który powtarza się u mnie bardzo często. Odbieram telefon i słyszę: proszę Pani, mamy takie pytanie. Ile kosztuje wykończenie, remont mieszkania? I moja reakcja jest dokładnie taka, jak zobaczyliście w tej chwili, bo zadanie tego pytania, ile będzie kosztował remont wnętrz, kompletnie w powietrzu, jest porównywalny do zadania pytania w salonie samochodowym, ile kosztuje samochód. Wiadomo, samochód może być mały, duży, z dużą mocą, z małą mocą, może mieć skórę w środku, może mieć jakiś super stereo w środku, jakieś świetne bajery, a może być bardzo prosty, podstawowy, ale spokojnie spróbuję przekazać Wam czynniki, które mają wpływ na wykończenie wnętrza, a także porównać ceny, które znajdujemy w internecie. Zapraszam. Jest kilka elementów wpływających na cenę wykończenia wnętrz. Bo mówimy tutaj o wykończeniu wnętrz, nie o cenie projektu wnętrz. Do projektu wnętrz nakręciłam osobny film, serdecznie na niego zapraszam. Ile kosztuje projekt wnętrz i dlaczego tak drogo. Natomiast tutaj mówimy stricte o tym, ile kosztuje wykończenie wnętrza, czyli sam remont. I tutaj ma znaczenie kilka czynników. Na pewno będzie miał znaczenie metraż mieszkania, czyli to jest oczywiste, ale może nie tak bardzo, że każdy metr kwadratowy mieszkania adekwatnie kosztuje. Więc tutaj oczywiście możemy kupić sobie 70, 80, 90, 200, 300 metrów kwadratowych, ale musimy wziąć pod uwagę to, że każdy dodatkowy metr kwadratowy będzie nas kosztował w wykończeniu i to adekwatnie do tych poprzednich metrów. To nie jest tak, że kupujemy sobie jakiś pokój, który ma jakąś zupełnie inną funkcję i nagle on będzie tańszy. Nie. Musimy na to patrzeć całościowo, czyli cały metraż buduje nam cenę i koszty remontu. Więc po pierwsze metraż. Po drugie, ważne jest to, czy to mieszkanie albo czy ten dom pochodzi z rynku wtórnego, czy z rynku pierwotnego. Czyli czy musimy jeszcze włożyć coś do niego, żeby w ogóle go doprowadzić do stanu tak zwanego deweloperskiego, czyli do stanu, w którym dopiero wchodzimy z wykończeniówką, czy on już jest przygotowany do tego, żeby wejść, montować posadzki, montować łazienkę, montować kuchnię itd., itd. To jest bardzo istotne, ponieważ mocno tutaj cena wzrasta. Nic dziwnego, że te mieszkania z rynku wtórnego są trochę tańsze od tych mieszkań deweloperskich. Jeden z ważniejszych czynników, który wpływa na cenę wnętrza, jest przede wszystkim zakres tych robót, które macie ochotę wykonać. Takie pytanie, które zadaję, żeby się dowiedzieć, gdzie ten zakres nam wychodzi, to jest pytanie, czy Państwo planują robić sobie sztukaterię w domu? Bo to już mnie nakierunkowuje na koszty, które będziemy musieli ponieść w czasie realizacji. Dlaczego zadaję takie pytanie? Ponieważ sztukateria, jak i w ogóle wszystkie roboty we wnętrzu, które są bardziej detaliczne, których jest po prostu więcej, mnożą nam najzwyczajniej w świecie koszty. Mogło to być oczywiste, ale nie zawsze jest. Bo często mam takie wrażenie, że mimo, że robimy coś więcej, robimy jakiś większy remont, robimy jakiś większy zakres, to często widzę, że inwestorzy nie rozumieją, jak bardzo to zmienia cenę projektu. Nawet może to zmienić dwukrotnie, trzykrotnie albo czterokrotnie, zależnie od tego, jaki jest ten zakres wykończenia, co tam robimy, jak bardzo skomplikowane są detale, jak bardzo precyzyjne te detale będą, bo to też bardzo istotne i tutaj tak płynnie przechodzę do kolejnego podpunktu, czyli właściwie Was samych, tak? Czyli każdy z nas ma jakiś swój poziom wrażliwości. I teraz to wykończenie wnętrz jest też bardzo istotne, jeżeli patrzymy i cena tego też to zmienia. Jeżeli jesteśmy na przykład dużymi perfekcjonistami i potrzebujemy każdy detal bardzo dokładnie przemyślany i bardzo dokładnie wykonany, no to wtedy ta cena projektu nam
wzrasta, bo jeżeli nie przywiązujemy tak dużej wagi do pewnych połączeń, albo lubimy na przykład taki styl loftowy i nie przeszkadza nam jakaś tam delikatna krzywość, to na pewno ten remont będzie prostszy. Nie będziemy potrzebowali tak bardzo wyspecjalizowanych pracowników i z pewnością te koszty remontu też nam w tym momencie spadną. Jak już jesteśmy przy ekipie, to tutaj to też jest bardzo ważny czynnik wpływający na koszty remontu, ponieważ możemy sobie na przykład zatrudnić pojedynczych wykonawców, którzy będą nam wykonywać pojedyncze zadania i musimy ich jakoś skoordynować. Możemy zatrudnić całą ekipę budowlaną, która ma kierownika budowy i on będzie w jakiś sposób to pilnował tych ludzi, którzy mają ze sobą się połączyć i ze sobą pracować. Albo możemy jeszcze wziąć do tego architekta do nadzorów, tak? Czyli mamy architekta, kierownika i pracownika. Wiadomo, że każdy z tych zakresów powoduje, że remont jest droższy, bo musimy zapłacić za kolejnego człowieka. I oczywiście remont jest dużo prostszy, jak możemy kogoś zatrudnić, możemy zatrudnić nadzorców, ale wiadomo, że koszty się nam w tym momencie zwiększają i na pewno ma to na nie wpływ. Kolejny czynnik, który wpływa na koszty remontu, to materiały budowlane, z których korzystamy i materiały wykończeniowe, z których korzystamy. Tutaj możemy użyć na przykład kafli do łazienki za 50 zł z jakiegoś centrum handlowego budowlanego, które znajdziemy na promocji, ale równie dobrze możemy kupić sobie kafle za 2000 euro z metra kwadratowego. I oczywiście jest to dość abstrakcyjna cena, którą podałam, 50 zł, a 2000 euro. Ale fakt jest taki, że możemy i znaleźć droższe kafle i znaleźć droższe materiały. Pewnie i znajdziemy też tańsze. I tutaj bardzo dużo zależy od tego, ile tych materiałów użyjemy i jakie one będą ceny. Tutaj te materiały budowlane stanowią ogromną część naszych kosztów i bardzo jest istotne, żeby o tym pamiętać, że tutaj oczywiście 1 metr kwadratowy w łazience, 2 metr kwadratowy w kuchni, ale jak nazbieramy te koszty razem, to okazuje się, że nasz budżet po prostu może tego nie wytrzymać. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszty realizacji wnętrz, jest czas realizacji. Tutaj jeżeli mamy taką sytuację, że się bardzo spieszymy, oczywiste jest, że musimy wziąć większą ekipę, mamy mniej czasu na zorganizowanie pewnych materiałów, więc bierzemy te, które są dostępne, a nie które są lepsze, na przykład cenowo. I w czasie realizacji mogą powstać pewne zawirowania na budowie, które wynikają na przykład z technologii kładzenia materiałów i z różnych innych czynników, które na budowie się dzieją, które wpłyną na to, że remont po prostu będzie droższy. Więc tutaj czas remontu, im mamy więcej czasu, im mamy mniej takich terminów, które nas gonią, tym ten remont może być tańszy. Kolejna grupa to grupa czynników, na które nie mamy żadnego wpływu, ale które występują i to są zupełnie zewnętrzne czynniki. Na przykład w dzisiejszych czasach ogromna inflacja, którą mamy i to nie jest zupełnie zależne od nas, ale bardzo wpływa na koszty remontów. I są takie wydarzenia, spójrzmy kilka lat do tyłu, nie będę mówiła co, ponieważ to demonetyzuje, tak to się mówi, demonetyzuje na YouTubie, więc to, co było 3 lata temu, albo to, co się wydarzyło rok temu, co wpłynęło generalnie na rynek, ma też ogromny wpływ na to, ile zapłacicie za remont. Pewnie w tej chwili musicie mieć ogromny poziom frustracji, bo film nazywał się Ile kosztuje wykończenie wnętrza, a do tej pory powiedziałam, jakie czynniki wpływają na wykończenie wnętrza. Czy powiem, ile kosztuje wykończenie i remont wnętrza, to jeszcze poczekajmy chwilę, może nam się uda stworzyć z tego taką spójną całość, ale tak jak widzicie, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, najlepiej stworzyć projekt wnętrz, a potem na nim kosztorys, zebrać oferty i wtedy całościowo możemy określić, ile będzie kosztował taki projekt waszego wnętrza, bo to chodzi o
Wasze wnętrze, remont Waszego wnętrza, mieszkania albo domu, a nie o remont generalny, tak? Czy ile na przykład od do, czasami dostaję pytanie, ile kosztuje, może w widełkach mi Pani powie, no to jest dokładnie tak jak z samochodami. Możemy kupić samochód z rynku wtórnego za 2000 zł, możemy kupić samochód za 2 miliony albo i więcej. Można zrobić też takie kalkulacje wstępne, czyli określić styl, w którym się poruszamy, określić zakres remontu i zrobić taką kalkulację wstępną. Nie będzie to tak dokładne jak taka kalkulacja na koniec projektu, kiedy mamy wyliczone każde gniazdko, każdy punkt elektryczny i wszystko, co musimy kupić, ale zawsze pokaże nam pewien zakres projektu, ale na pewno musimy oprzeć się na czynnikach, o których mówiłam wcześniej. Sama byłam ciekawa, czy coś na temat cen wnętrz, wykończenia wnętrz znajdę w internecie. Więc zrobiłam pewien research dotyczący cen remontów. No i nie było takiej oczywistej odpowiedzi, ile kosztuje wykończenie wnętrza, ale wujek Google, jak wpisałam, ile kosztuje projekt wnętrz, wyskoczyło mi stwierdzenie od 2000 zł z metra kwadratowego w górę. No też się uśmiechnęłam. Też się uśmiechnęłam, bo kiedyś, tak mniej więcej 3 czy 4 lata temu, też tak mówiłam. Faktycznie mówiłam, że te 2000 zł z metra kwadratowego w górę wystarczy, żebyśmy zaczęli remontować wnętrze i remontować taki generalny remont robić, bo ja nie mówię tutaj o stylizacji, zostawmy stylizację, mówię o generalnym remoncie. Ale teraz, mimo że tą frazę wpisywałam niedawno zobaczyłam, jaka jest odpowiedź wujka Google'a, no to ja się z nią w tej chwili zupełnie nie zgodzę. Ja patrząc na to, co się dzieje na rynku, nie widzę do końca nawet takiego 2500 w tej chwili. To już jest taki właściwie początek zabawy z projektowaniem wnętrz remontów generalnych. Mówię, nie stylizacji, tylko remontów generalnych. I jest, no cały czas idzie w górę. Czyli ta poprzeczka mocno się podniosła. I jeżeli chcemy zrobić taki remont, a nie mamy tego budżetu, to wtedy musimy pomyśleć o etapowaniu, ale to już w innym filmie. Jak oszczędzać na remoncie. Serdecznie na niego zapraszam. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Mam nadzieję, że trochę rozwieje Waszych wątpliwości, jeżeli chodzi o koszty wykończenia wnętrza, czyli samej realizacji wnętrza. Wiem, że to nie jest tak, że powiedziałam, że dokładnie w kwotach ile kosztuje, ale mam nadzieję, że naszkicowałam tą przestrzeń projektowania i przestrzeń realizacji na tyle wyraźnie, żebyście zrozumieli, jak trudno jest określić, ile kosztuje projekt wnętrz i co trzeba zrobić i jakie czynniki trzeba uwzględnić, żeby wycenić sobie taki projekt wnętrz. A tymczasem zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakiś temat, na który byście chcieli zobaczyć film, który Was nurtuje, zostawcie komentarz. Ja z przyjemnością przygotuję taki film specjalnie dla Was. A tymczasem do zobaczenia.